Przez cały czas, odkąd ludzkość patrzy na nocne niebo, zadawaliśmy sobie najgłębsze ze wszystkich pytań. Czy jesteśmy sami? Wysyłaliśmy sondy na odległe planety, nasłuchiwaliśmy sygnałów z gwiazd i patrzyliśmy przez potężne teleskopy, a wszystko to w nadziei na znalezienie odpowiedzi. Ale czego dokładnie szukamy? Kiedy mówimy o znalezieniu obcego życia, nie szukamy tylko małych zielonych ludzików. Szukamy samej podstawy życia. A na Ziemi ta podstawa jest zbudowana z jednego, skromnego pierwiastka. To jest historia o chemii. To podróż na poziom atomowy, aby zrozumieć, dlaczego całe znane życie, każda roślina, każde zwierzę, każdy mikrob jest nierozerwalnie związane z pierwiastkiem, jakim jest węgiel. Ale czy jest to kosmiczna reguła, czy tylko szczęśliwy zbieg okoliczności dla naszej planety? Czy możliwe jest istnienie życia bez węgla? A jeśli tak, to jakby ono wyglądało? To fundamentalne pytanie w astrobiologii. Odpowiedź może być bardziej dziwna, niż można sobie wyobrazić. Pierwszym i najważniejszym powodem jest niezrównana wszechstronność węgla w zakresie wiązania. Atom węgla posiada 4 elektrony walencyjne, co oznacza, że może tworzyć 4 niewiarygodnie silne i stabilne wiązania kowalencyjne. Może to brzmieć jak prosty szczegół, ale to jest klucz do wszystkiego. Pomyśl o tym, jakby węgiel miał 4 ręce, gotowe do łączenia się z szeroką gamą innych atomów, w tym z innymi atomami węgla. Ta wszechstronność pozwala mu tworzyć nie tylko wiązania pojedyncze, ale także podwójne, a nawet potrójne. Ta zdolność do tworzenia różnych typów połączeń jest tym, co pozwala węglowi działać jako centralne rusztowanie dla ogromnej i zróżnicowanej gamy cząsteczek. W przeciwieństwie do innych pierwiastków, które są ograniczone w swoich możliwościach wiązania, węgiel jest najlepszym łącznikiem, zdolnym do budowania skomplikowanych i złożonych struktur o niemal nieograniczonych możliwościach. W oparciu o swoją wszechstronność, drugą główną zaletą węgla jest jego zdolność do tworzenia niesamowicie złożonych i misternych cząsteczek. Wiążąc się ze sobą i z innymi atomami, węgiel może tworzyć długie, stabilne łańcuchy i złożone pierścienie, które służą jako szkielet dla najważniejszych cząsteczek w biologii. Jest to podstawa 4 głównych makrocząsteczek życia. Węglowodany to długie łańcuchy węgla, które przechowują energię, podczas gdy lipidy, ze swoimi złożonymi strukturami węglowymi, tworzą błony komórkowe i służą jako inna forma magazynowania energii. Białka, konie pociągowe komórki, to długie łańcuchy aminokwasów, z których każdy jest zbudowany na centralnym szkielecie węglowym. Wreszcie, kwasy nukleinowe, takie jak DNA i RNA, które zawierają kod genetyczny całego życia, są złożonymi polimerami z centralną strukturą węglową. Zasadniczo, węgiel jest rusztowaniem, na którym zbudowane jest całe życie. Złożoność wymagana dla żywego systemu do przechowywania informacji, katalizowania reakcji i utrzymania fizycznej struktury jest po prostu niemożliwa bez pierwiastka zdolnego do tworzenia tych rozległych, trójwymiarowych architektur molekularnych. Trzecim powodem jest idealna równowaga między stabilnością a elastycznością. Wiązania, które tworzy węgiel, są często opisywane jako znajdujące się w strefie złotowłosej. Są wystarczająco silne, aby utrzymać złożone cząsteczki razem w dynamicznym, wodnym środowisku komórki, aby się nie rozpadały. Ale nie są tak silne, aby nie można ich było rozerwać i ponownie utworzyć. Ta równowaga ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu. Sam proces życia, pochłanianie energii, budowanie nowych cząsteczek i rozkładanie starych wymaga wiązań, którymi można manipulować. Gdyby wiązania były zbyt słabe, wszystkie nasze cząsteczki rozpadłyby się. Gdyby były zbyt silne, wszystkie nasze reakcje biologiczne byłyby niemożliwe. Wiązania węgla są w sam raz, umożliwiając chemię, która jest zarówno trwała, jak i dynamiczna.
Ostatnim kluczowym czynnikiem jest obfitość. Chociaż unikalne właściwości węgla są jego główną zaletą, okazuje się on również jednym z najczęściej występujących i łatwo dostępnych pierwiastków w znanym wszechświecie. Węgiel jest tworzony w jądrach gwiazd i jest kluczowym składnikiem planet i pyłu kosmicznego. Jest wszędzie. Fakt, że węgiel jest zarówno chemicznie doskonały, jak i powszechnie występujący w kosmosie, oznacza, że był łatwo dostępny dla życia, aby mogło ewoluować od najwcześniejszych chwil formowania się naszej planety. Dlaczego krzem nie jest dobrym zamiennikiem węgla? Zanim do tego dojdziemy, jeśli podoba Ci się ten dogłębny wgląd w chemię życia, zrób mi przysługę i naciśnij przycisk "Lubię to". To naprawdę nam pomaga. A jeśli jesteś tak samo ciekawy wszechświata i wszystkich jego tajemnic jak my, zasubskrybuj, aby nie przegapić naszego następnego filmu. Pierwiastek krzem ma podobną konfigurację elektronową do węgla, dlatego często jest uważany za potencjalną alternatywę. Jednak bliższe spojrzenie na jego właściwości chemiczne ujawnia, dlaczego jest wysoce nieprawdopodobne, aby mógł podtrzymywać życie, jakie znamy. Atomy krzemu są większe niż atomy węgla, a ta różnica w wielkości ma znaczące konsekwencje dla wiązania chemicznego. Wiązania, które krzem tworzy z innymi atomami krzemu, są znacznie słabsze i mniej stabilne niż wiązania węgla. Ta słabość utrudnia krzemowi tworzenie długich, złożonych łańcuchów i misternych struktur pierścieniowych, które są niezbędne do budowania cząsteczek biologicznych, takich jak białka i dna. W środowisku wodnym te łańcuchy oparte na krzemie po prostu rozpadłyby się. Kluczową różnicą między chemią opartą na węglu a chemią opartą na krzemie jest to, co dzieje się, gdy się utleniają. Kiedy żywe organizmy na Ziemi metabolizują węgiel, głównym produktem odpadowym jest dwutlenek węgla, gaz, który jest łatwo wydalany. Natomiast gdy krzem się utlenia, tworzy dwutlenek krzemu, który jest ciałem stałym, znanym również jako piasek. Dla teoretycznej formy życia, próba wydalenia ciała stałego, takiego jak piasek, byłaby niesamowicie nieefektywna i potencjalnie niemożliwa, co prowadziłoby do stałego gromadzenia się odpadów, które wstrzymałyby metabolizm. Zdolność węgla do tworzenia wiązań pojedynczych, podwójnych, a nawet potrójnych daje mu wszechstronność do tworzenia szerokiej gamy cząsteczek o różnych kształtach i funkcjach. Krzem, z drugiej strony, jest znacznie mniej skłonny do tworzenia wiązań podwójnych lub potrójnych. Ta ograniczona zdolność wiązania poważnie ograniczyłaby liczbę i złożoność cząsteczek, które mogłyby zostać utworzone, co utrudniałoby osiągnięcie różnorodności niezbędnej do życia. Związki krzemu są również bardzo reaktywne z wodą. W procesie zwanym hydrolizą, długie łańcuchy atomów krzemu rozpadłyby się po wystawieniu na działanie wody. Ponieważ woda w stanie ciekłym jest uważana za najbardziej prawdopodobny rozpuszczalnik dla życia we wszechświecie, ta właściwość jest poważną przeszkodą dla życia opartego na krzemie. Chociaż wszechświat może zawierać niezliczone możliwości życia, podstawowe właściwości chemiczne krzemu sprawiają, że jest on wadliwym kandydatem do tworzenia złożonych, dynamicznych i stabilnych struktur niezbędnych do podtrzymania życia. Tak więc, chociaż węgiel może panować w naszym zakątku kosmosu, co jest prawdziwym świadectwem jego wyjątkowej i doskonałej chemii, wszechświat jest bardzo dużym miejscem. Nasze poszukiwania życia dopiero się rozpoczęły. I chociaż nadal szukamy ciekłej wody i sygnatury węgla, jakaś mała część nas ma nadzieję, że znajdzie coś tak radykalnie odmiennego, co zakwestionuje wszelkie nasze wyobrażenia o tym, co to znaczy być żywym. A więc, co o tym myślisz? Czy życie oparte na krzemie mogłoby istnieć w świecie o zupełnie innej chemii? Czy też węgiel jest naprawdę jedynym pierwiastkiem z idealnym zestawem umiejętności do tworzenia życia? Jeśli ten film wzbudził Twoją ciekawość, rozważ naciśnięcie przycisku subskrybuj i danie lubię to.
Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej takich treści.